tej strony Kawiórka, z drugiej strony kawiórkowcy, czyli wszyscy ci, którzy lubią pić kawę albo i nie. Witajcie na kanale. Dobrze, kochani, a teraz trzymajcie się ramy, bo zafunduję wam taką wycieczkę po Zamościu, jakiej jeszcze nie widzieliście. Będzie dużo się działo intensywnie i na pewno nie będzie nudno. Przygotujcie sobie coś do chrupania i picia, bo właśnie zaraz przeżyjecie przygodę z mnóstwem informacji na temat Zamościa i okolic. Jestem spakowana, mam nadzieję, że niczego nie zapomniałam i bum! Po 9 godzinach jazdy z Elbląga do Zamościa w końcu jesteśmy. Oczywiście się przespałam i zaczęłam przygodę następnego dnia, więc pozwólcie, że opowiem wam co nieco o tym miejscu. Zamość to miasto, które jest jak wyjęte z filmu kostiumowego, tylko że naprawdę istnieje. Lokalizacja: południowo-wschodnia Polska, województwo lubelskie. Powierzchnia około 30 km², małe, ale pełne uroku. Liczba mieszkańców około 63 000. Idealny balans między miastem a spokojem. I to jest ważne, to się liczy, słuchajcie. Znane jako perła renesansu, bo wygląda jak włoskie miasto handlowe z końca XVI wieku, albo Padwa Północy. Projektował je sam Bernardo Morando, architekt z Padwy z Włoch. To miejsce, które łączy historię, klimat i architekturę w jednym pakiecie premium. No na takie premium na pewno by mnie było stać. Dobrze, kochani, więc jeżeli interesuje was historia i zabytki tego miasta, to o tym wszystkim porozmawiam w drugiej połowie filmu. No i trafiliśmy na dużą imprezę, między innymi na degustację win. Jak widzicie, główna degustacja win jest właśnie z tej strony i z tamtej strony. A dokładniej to między innymi w tym miejscu. Ta przestrzeń była oddzielona płotkiem, żeby osoby niepożądane nie wchodziły. Ogólnie chodziło o to, że trzeba było zapłacić za bilet i wtedy można było spróbować wina. Oczywiście jeśli ktoś by chciał spróbować więcej, no to musiał dopłacić. I tak samo było drugie miejsce tutaj z naprawdę długą kolejką. Przepraszam. Jak widzicie, kochani, kolejka jest mega, bo naprawdę jeśli chodzi o wina, to cieszą się popularnością, no i każdy chce spróbować. Tam chyba bilet kosztował około 25 zł. Muszę wszystko zobaczyć, żeby was też nie wprowadzić w błąd, aczkolwiek tak jak widzicie, kolejka jest aż stamtąd, aż do tamtąd, więc spora. Dobra, planujemy tutaj przyjść jeszcze po południu, do wieczora, do późnego wieczora, no i wtedy na pewno wam pokażę, jaka będzie dobra zabawa. Mogę wam powiedzieć, że takich imprez w Zamościu jest naprawdę sporo, zwłaszcza kiedy już pogoda zaczyna dopisywać. Ja byłam dopiero w Zamościu przez 1,5 miesiąca i zaliczyłam ich sporo. Tak jak mówiłam, tym razem trafiliśmy na degustację wina, plus był koncert Mezzo i Kaja. Trochę się pobawiłam, pochillowałam, no i później poszłam spać. Następnego dnia zaczęłam swoją podróż, więc może pokażę wam teraz atrakcje dla rodzin, dla par, atrakcje grupowe, które na pewno się wam spodobają. I teraz miejsce, w którym bywałam naprawdę często, zalew w Zamościu, chill na maksa, uwielbiam te miejsce. Marzycie o wakacyjnym vibe'ie bez wyjazdu za miasto, połączenia wody z piaskiem? No to zalew w Zamościu to naprawdę miejsce dla was. Plaża do wylegiwania się jak kot na słońcu i naprawdę jest tam sporo miejsca. Możecie sobie odpocząć, a przy tym porobić babki z piasku z dzieckiem. Możecie też wynająć łódki oraz materace, jak chcecie poszaleć na wodzie. Jak widzicie, po godzinie 16 jest dużo wypożyczonych rowerków, motorówki i różne inne fajne rzeczy. Jest bardzo dużo ludzi, więc jak ktoś lubi tłoki, aczkolwiek też można z boku sobie, gdzie tutaj jest też troszeczkę luźniej, albo można iść w same centrum plaży, gdzie jest pełno ludzi. No i co jest najważniejsze, znajduje się tam bar z jedzeniem, jak również z piciem, czy też z mocniejszymi trunkami, żebyście oczywiście nie padli z głodu i z pragnienia. Obok też jest budka z lodami i goframi. Ulubione miejsce. Ja to tam potrafiłam stać godzinami pod tą budką. Tutaj macie lody, gofry, słodycze. Tutaj macie bar, możecie coś zjeść, możecie sobie wypić. Nie tylko alkohol oczywiście. I zaraz naprzeciwko macie przepiękne widoki. Jest również plac zabaw dla dzieci. 2 boiska do grania w siatkę
Również dla aktywnych boisko do siatkówki, też moje ulubione miejsce, bardzo dużo czasu tam spędziłam i możecie sprawdzić, kto z waszej paczki odbija piłkę więcej niż raz. To też było ciekawe doświadczenie. I co mnie tutaj zadziwia, w ogóle te palmy, to zajebiście to wszystko wygląda naprawdę fajnie. I macie jeszcze prysznicę, że po prostu jak już wyjdziecie z plaży, to żeby upłukać sobie nogi, żeby nie być w piasku. Wynajem kajaków, różnych innych rzeczy, tak jak wam wcześniej mówiłam. No i sklepik. Możecie tak naprawdę tutaj przyjść bez niczego i wszystko nakupywać tutaj. A jak dopadniecie natura, to bez stresu obok są toalety na miejscu, więc zawsze można skorzystać. Bierzcie ekipę lub rodzinę, ręcznik i dobry humor. Również jeżeli jesteście fanami biegania, możecie sobie pobiegać tymi uliczkami, których jest naprawdę sporo. Można też połowić ryby. Stąd są porobione miejsca do łowienia rybek. I tak naprawdę każdy ma swoje stanowisko. I co najważniejsze, są toalety jeszcze darmowe. To jest też atut tego miejsca tutaj. Takiego elektryka jeszcze nie widziałam. Aczkolwiek nieważne jak wygląda, ważne, że działa. Również w Zamościu jest pełno miejsca dla rowerzystów. Praktycznie cały Zamość można objechać sobie na rowerze. To jest też fajna opcja, jak ktoś lubi aktywny tryb życia. Przy tym możecie patrzeć na przepiękne tereny, jak również pojechać do miasta, gdzie też jest ciekawie. Jeżeli chcecie zabrać swoją drugą połówkę na dłuższy spacer, to jak najbardziej. Macie tyle przestrzeni i tyle dróżek, że możecie spacerować przez następne 2 dni. Ogród zoologiczny w Zamościu zajmuje powierzchnię 13,8 hektara, więc na zwiedzanie zamojskiego zoo trzeba poświęcić około od 1,5 do 2 godzin. Zoo w Zamościu to naprawdę przygoda w wersji wild. Jest bardzo duże. To miejsce, gdzie spotkasz zwierzęta z każdego zakątka świata. Przygotujcie się na prawdziwą faunę w wersji premium. Na start klasyki, lwy, tygrysy, niedźwiedzie i żyrafy. Królowie i królowe zoo, które z łatwością ukradną waszą uwagę i może trochę waszej przekąski, jeżeli nie będziecie pilnować. Są tam też mniej oczywiści bywalcy, tacy jak tapiry, osły i lamy. Również znajdują się tu strusie i dużo innego ptactwa. Właśnie wam teraz pokażę parę filmików. Jej. Cześć. Ojej, jaki słodziak. Cześć. O kurwa, ciamnął mnie normalnie. O, się wystraszyłam. Ej. Nie powiem, jak ty ryzykujesz. Ryzyk fizyk. Też coś się znajdzie dla fanów rybek, płaszczki i dużo innych. Ja tak do końca się na tym nie znam, więc po prostu wam pokażę parę zdjęć i filmów, a na żywo to wygląda jeszcze lepiej. A teraz wchodzimy do strefy małp. To już zupełnie inny level. Gibony, makaki, kapucynki i najmniejsze hity, malutkie małpki, pigmejki. Te ostatnie są tak malutkie, że można pomyśleć, że to są małe pluszaczki na baterię. Cześć. Halo. Coś się nie. O ty. A teraz zapytacie, co z gadami?
Jeśli macie ochotę poczuć dreszczyk emocji, terraria są dla Was. Węże, krokodyle, pytony, po prostu jest tam mega dużo zwierzaków. Nie nagrywałam też wszystkiego, żeby też zostawić troszeczkę tajemnicy i jak tam faktycznie pójdziecie, to sami na własne oczy zobaczycie co i jak, ale pewnie się zastanawiacie, czy tylko to zobaczycie w zoo. W zoo w Zamościu jest jeszcze dużo atrakcji dla dzieci i nie tylko, więc mają tam Park Linowy Zolandia, adrenalina na maksa dla dzieciaków. Za 16 zł możecie poczuć się jak Indiana Jones, tyle że bez biegania przed toczącą się kulą. Są tam również kawiarenki, idealne miejsca na regenerację sił, stoisko z gadżetami, ulubione miejsce dzieciaków znienawidzone przez rodziców, no bo przecież nie możecie wyjść bez żadnego pluszaka, magnesu na lodówkę lub pocztówki z żyrafą. Przejażdżki konne. Chcesz się poczuć jak cowboy? Koniecznie spróbuj. Dmuchany zamek. Dzieciaki to kochają, uwielbiają, a ty możesz się trochę pośmiać, jak będą próbowały się tam wdrapać, czy zjechać z tego zamku. Zoo w Zamościu to miejsce, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, i dzieci, i dorośli. Pamiętajcie, żeby naładować telefon, ponieważ na pewno będziecie robić dużo zdjęć. No i przygotujcie się, że będzie śmiesznie. Zwierzaki naprawdę są z humorem i potrafią robić różne ciekawe rzeczy i uważajcie, żeby was coś nie dziabło. Spływ kajakowy koło Zamościa? Jak najbardziej. I co najważniejsze, możecie zacząć gdzie chcecie. Płynąc rzeką Wieprz, ciekawa nazwa, począwszy od Krainy Roztoczy w Zwierzyńcu, poprzez spływy kajakowe Rancho, Słoneczna Dolina, spływ kajakowy Natura, kajaki Panasowy, przez Kaczorki i wiele, wiele innych, aż do kajaków pod remizą w Chódkach. Są trasy od godzinki do 4-5 godzin, idealne na chill z ekipą albo rodzinną przygodę. Głębokość takiej rzeki w lecie to około 50 cm, więc nawet jeśli boisz się wody, to luz. Spływają tu nawet rodzice z maluchami, a najmłodszy pasażer miał około 7 miesięcy, więc spokojnie, na pewno dacie radę. Jak wygląda rzeka, to już wam tutaj pokazuję na mapach. Rzeka płynie swoim naturalnym korytem. Tak szczerze, to są zakręty jak na torze Formuły 1. Są też również proste odcinki, ale to dodaje uroku całej wyprawie. Woda jest jak najbardziej czysta, dno piaszczyste, a w środku pływają rybki, takie jak pstrągi i lipienie, więc widoki są na pewno ciekawe. Można też zobaczyć zwierzaki i ptaki, a zimorodek to prawdziwa gwiazda. Wygląda jak mały kolorowy cukierek na gałęzi. Rzeka otoczona jest lasami, więc nawet w upalne dni znajdziecie tutaj troszeczkę cienia. Również po drodze są restauracje, takie ala restauracje, w których możecie sobie zjeść fryteczki, kurczaczka czy jakieś inne ciekawe rzeczy. Można też sobie wypić soczek lub coś mocniejszego. Również znajduje się stary młyn i klimatyczne drewniane mosty. Idealne miejsce na fotkę do Insta. A do tego jest tam dbane o ekologię. Rzeka jest sprzątana regularnie, jak również turyści też pomagają w utrzymaniu czystości. Mogę potwierdzić, ponieważ byłam i naprawdę było czysto. Więc jeżeli lubicie się relaksować aktywnie, no to jak najbardziej kajaki po Wieprzu to jest dla was opcja, bo tam jest bliski kontakt z naturą i niezapomniane widoki. I uwaga, pam barabum, go-kardy w Zamościu, prędkość, adrenalina i dobra zabawa. Masz ochotę poczuć się jak Lewis Hamilton, albo chociaż jak król osiedla na zakrętach, to na pewno wbijaj na tor go-kardowy w Zamościu. To idealne miejsce, żeby sprawdzić, kto z swojej ekipy jest najlepszym rajdowcem. Mogę powiedzieć, że go-kardy są całkiem szybkie i poczujecie się jak na Grand Prix, tylko bez fanów i telewizji. Możecie również sobie tam zrobić zawody i można wygrać puchary. Ostatnio bym wygrała prawie 3. miejsce, aczkolwiek ktoś mnie przegonił o 0,07 sekundy. No niestety tak się zdarza. No i nie dostałam pucharu, bo puchar tylko się należy za pierwsze 3 miejsca. Po 4 osoby się czekamy. Nasi koledzy pojechali i będziemy następni. Jest również paintball w Zamościu i są 2 miejscówki, tak jak tu wam teraz pokazałam na mapie, więc podwójna dawka adrenaliny. Masz ochotę postrzelać do znajomych, ale tak, żeby nie zrobić im krzywdy do końca życia. Paintball w Zamościu to jest idealna opcja, gdzie możesz poczuć się jakbyś był prawdziwym policjantem, żołnierzem lub możesz się poczuć jak w prawdziwym filmie, jakbyś był jakimś bohaterem kina akcji albo coś w tym stylu. Zabierz ekipę, załóż maskę i przygotuj się na starcie na pełno emocji, śmiechu, no i kolorowych siniaków. Pamiątki gratis, ale nie zostaną długo na twoim ciele. To jest rozrywka, która łączy rywalizację z dobrą zabawą. Bardzo lubię takie rzeczy i jak najbardziej zachęcam. Park miejski w Zamościu, zielona oaza chilloutu. Szukasz miejsca, gdzie możesz pospacerować, poleniuchować na trawie albo nakarmić kaczki, jak w komedii romantycznej. Park miejski w Zamościu to strzał 10.
Jest obszerny, klimatyczny, są fontanny i mnóstwo zieleni. Idealny na randkę, na wypad z ziomkami albo chwilę na oddech po ciężkim tygodniu. A jeżeli czujesz, że chcesz więcej atrakcji, zawsze możesz zabrać ze sobą deskorolkę, rolki, wrotki i możesz sobie powędrować tymi wspaniałymi drogami. Więc dla fanów przygód Zamość otaczają malownicze krajobrazy i szlaki idealne na rowerowe czy piesze wycieczki. To jest naprawdę raj dla miłośników natury i aktywnego wypoczynku. Historia na bogato. Zamość powstał w 1580 roku dzięki Janowi Zamojskiemu, który postanowił stworzyć miasto idealne i mogę powiedzieć, że udało mu się. Pomógł mu w tym Morando, no wiecie, ten architekt z Padwy. Człowiek, który wiedział, jak zbudować coś, co przetrwa wieki. Dzięki temu Zamość to dziś jeden z najlepszych przykładów renesansowej urbanistyki na świecie. Spacer w czasie. Stare miasto w Zamościu jest jak wehikuł czasu. Prawie nic tu się nie zmieniło od XVI wieku, dlatego UNESCO wpisało je na swoją listę. Spacer po uliczkach to naprawdę skok do epoki rycerzy, handlarzy i renesansowych fashionistów. Uwaga, uwaga, must see w Zamościu! Twierdza Zamość, kiedyś miejsce, gdzie broniono miasta, dziś miejsce, gdzie wszyscy sobie strzelają foty na Facebooka. Spacerując po murach, poczuj klimat dawnych czasów i wyobraź sobie, że jesteś obrońcą Zamościa, albo turystą na misji, czy coś w tym stylu. Rynek Wielki i ratusz Zamościu. Serce Zamościa i obowiązkowy punkt każdej wizyty. Malowniczy ogromny plac z kolorowymi kamienicami i ratusz, który ma schody jak z bajki. Naprawdę wam się to spodoba. Idealne na fotę z Instagrama, randkę albo chwilę relaksu przy kawie. Kamienice ormiańskie. Kolorowe perełki rynku, czyli te fajne kolorowe budyneczki, które wyglądają jak wyciągnięte z bajki. Każda kamienica to naprawdę inna historia, a razem tworzą prawdziwy ormiański vibe. Jedyne takie w Polsce. Brama Lwowska w Zamościu. Wrota do miasta, które robią naprawdę wrażenie. Trochę jak wejście do średniowiecznego VIP-roomu. Kiedyś pilnowała porządku, teraz pilnuje, żebyś zrobił najlepsze ujęcia do filmowego albumu. I teraz muzeum, w którym byliśmy. Naprawdę spędziliśmy sporo czasu w tym miejscu. Muzeum Broni i Fortyfikacji Arsenał. Zobaczysz tu broń, zbroje i wszystko, co było potrzebne do obrony miasta. Czujesz się jak w grze RPG, tylko bez obowiązku zapisywania stanu gry? Dawna zbrojownia na Starym Mieście w Zamościu. Wyobraź sobie, że masz taką wielką gablotę na swoje zdobycze z gier, medale i inne trofea. Jan Zamojski zrobił coś podobnego, tylko w XVI wieku i zamiast medali trzymał tam po prostu łupy z wypraw wojennych. Jego pierwszy arsenał stanął po północnej stronie pałacu, ale potem uznał, że czas na upgrade. W XVII wieku zbudował nowy arsenał, tym razem na południowej od pałacu, blisko dzisiejszej ulicy Zamojskiej. No i wszystko by było super, gdyby nie pechowy pożar w 1658 roku, który częściowo go zniszczył. No niestety, tak to bywa. Kościół rzymskokatolicki. Klimatyczne miejsce z piękną architekturą, jakby ktoś zaprosił renesans na kawę i zostawił go na zawsze. Możecie tu wpaść, żeby poczuć spokój i podziwiać kunszt dawnych budownictw. Pałac Zamojskich i pomnik Jana Zamojskiego. Pałac, gdzie rządziła jedna z najbardziej wpływowych rodzin w Polsce. Obok stoi sam Jan Zamojski. Z pomnika pilnuje, żeby wszystko grało. Idealne miejsce, żeby poczuć się jak w renesansowym Netflixie. Synagoga przypomina o bogatej historii społeczności żydowskiej. Katedra Zmartwychwstania Pańskiego i Świętego Tomasza Apostoła. Monumentalna, piękna i pełna detali. Wejdziesz, żeby obejrzeć architekturę, a wyjdziesz z rozdziawioną buzią. Można powiedzieć, że to jest coś w stylu duchowej oazy i architektycznego dzieła w jednym. No po prostu musicie to zobaczyć. Teraz pewnie zastanawiacie się, gdzie można dobrze zjeść po tak intensywnym dniu. Mam dla Was dwie perełki kulinarne, które musicie odwiedzić, ale zanim o nich opowiem, pamiętajcie, że miasto żyje wydarzeniami, festiwalami filmowymi, spotkania z historią, zamojskie lato teatralne. To tylko początek, a naprawdę jest tego o wiele, wiele więcej. Zresztą sami widzieliście na niektórych klipach, że trafiliśmy właśnie na festiwale i koncerty.
I na pewno musicie spróbować pierogów i lokalnych nalewek. Oczywiście ja też trafiłam na targi wina. Jeżeli traficie na jedne, to musicie koniecznie spróbować. Aczkolwiek kolejki były naprawdę, naprawdę długie. I mogę gwarantować, że będziecie chcieli wrócić po więcej. A więc wracając do, moim zdaniem, najlepszych i dobrych cenowo restauracji, Centralka i Krowa na Miedzy. Oto te dwie nazwy mnie po prostu uwiodły i będę tam jadła już do końca życia. Za każdym razem, jak odwiedzę Zamość, oczywiście. Więc zacznijmy od Centralki. Centralka to miejsce, gdzie historia spotyka nowoczesność i tu nie tylko na talerzu. Knajpka sama w sobie ma świetny vibe, wnętrze jak z serialu. Obsługa jest szczerze jak twoi dobrzy kumple. Czujesz się tam naprawdę swobodnie. A jedzenie? Totalna uczta. Od klasyków, które kojarzą się z domową kuchnią, podania, które naprawdę można zjeść w fajnych, wykwintnych restauracjach. A najlepsze jest to, że nie musicie się martwić, czy starczy wam jeszcze na deser, bo ceny są naprawdę przystępne. Krowa na Miedzy. Niech was nazwa nie zmyli, to nie jest miejsce, gdzie krowy plotkują na polu, tylko burgerownia, która naprawdę robi zarąbiste burgery. Przestaniecie liczyć kalorie i zaczniecie liczyć wizyty w tej restauracji. W tym burgerze naprawdę wszystko jest dobre. Bułki idealne i chrupiące, mięso rozpływa się w ustach, a dodatki są tak dobre, że aż chcesz powiedzieć Ogólnie jest tam fajna obsługa, czasami ktoś rzuci jakimś żartem, więc czujesz się jakbyś wpadł do znajomych albo do rodziny na jedzonko, a nie do knajpy. No i ceny naprawdę są okej. Nie musisz brać żadnej chwilówki, żeby się porządnie najeść. Więc dlaczego warto iść do tych dwóch restauracji? Bo jedzenie ma być nie tylko smaczne, ale i przyjemne. I w tych dwóch miejscach właśnie znajdziesz klimat, mega ludzi, którzy robią swoją robotę z pasją i menu, które kusi każdą pozycją. Ja naprawdę spróbowałam wiele pozycji z menu. Powiem tak, było smaczne i byłam mega zadowolona. Czy przyjechaliście do Zamościa na chwilę, czy na dłuższą chwilę, Krowa na Miedzy i Centralka to punkt w 10. Więc na pewno tam zajrzyjcie. No nie ma to jak Zamość, więc jak chcecie przyjechać sobie coś zobaczyć, spędzić fajnie czas, to zapraszamy tutaj. W tym filmie i tak nie pokazałam wszystkich miejsc, i tak nie pokazałam wszystkich filmów, bo zajęłoby to chyba następne 3 godziny. Więc jeżeli film wam się podobał, to kochani, dajcie znać, napiszcie, co byście chcieli jeszcze zobaczyć i pamiętajcie, że mamy różne inne filmy, nie tylko recenzje czy vlogi, ale również strasznie ciekawe filmy, muzykę, pranki czy challenge on kontra ona, które możecie zobaczyć tutaj na ekranie. No dobra kochani, dzięki za oglądanie, to trzymajcie się, było miło i do zobaczenia. Pa!